Dopiero co wstaliśmy. Pracowaliśmy wczoraj do 3:00, ponieważ tworzymy razem z naszym japońskim kolegą inny kanał poświęcony japońskim onomatopejom typu fła fła, jiu jiu. Uważam, że całkiem fajnie to wyszło, więc jeżeli uczycie się języka japońskiego, to gorąco polecam. Kanał możecie znaleźć gdzieś tutaj, jeszcze nie wiem, więc zapraszam. Zbliżamy się do Kusatsu i czuć pomału już zapach zgniłych jajek, jakieś siarki. W ogóle krajobraz jest mega ciekawy, ponieważ góry są dosyć wysokie, a ziemia dookoła jest dosyć płaska, więc tak jakby wyskakują zaraz z ziemi. Takie są bardzo strome. Czegoś takiego nie można spotkać w Polsce. Tunele są tutaj bardzo długie, jak we Włoszech, można powiedzieć. No, stała się zima. Sugoi! メロディーライン。車が歌が鳴ってるね。そう。すごい。メロディーライン。知らなかった。 Słuchajcie, przyjechaliśmy do Kusatsu. W ogóle jest tutaj naprawdę niesamowicie, musicie to zobaczyć. Kusatsu to miasto położone w północnej zachodniej części prefektury Gunma. Znajduje się na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Kusatsu jest jedną z najbardziej popularnych miejscowości wypoczynkowych w Japonii, jeśli chodzi o onseny, czyli gorące źródła. Woda, która tutaj wypływa, zawiera dużo siarki, co sprawia, że ma stanowczo kwaśny odczyn. Onsen jest kwaśny do tego stopnia, że pozostawioną w nim jednojenową monetę jest w stanie rozpuścić w tydzień. Bakterie, E. coli czy grzyby nie są w stanie w tej wodzie przetrwać nawet 1 minuty, dlatego uważa się, że woda ma pozytywny efekt terapeutyczny. Z tego powodu w Kusatsu jest wiele łaźni, w których można zażyć kąpieli w naturalnych, gorących źródłach. Kusatsu może pochwalić się największym wypływem wody ze wszystkich onsenów w Japonii. Każdej minuty wypływa stąd ponad 32 000 litrów wody. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie onsen swobodnie wypływa sobie z ziemi i normalnie taka rzeczka jest z onsenu tutaj. I w ogóle tu jest zielona woda. Niesamowite. To wygląda w ten sposób. I wszędzie są takie pojedyncze strumyczki z onsenem. Oczywiście zapach jest dosyć taki nieprzyjemny. Pachnie jajkiem takim zgniłym, siarką przede wszystkim. Tak, to jest Ania. Proszę bardzo. Hej! Jest mega zimno. Jest mega zimno. Ja musiałem właśnie ogrzać ręce w onsenie. I całe szczęście, że tutaj jest, bo inaczej nie wiem, co bym zrobił. Chyba musiałbym, nie wiem, polizać dokładnie. W każdym razie chciałem powiedzieć, że w Kusatsu jest ponad 100 onsenów, chyba ujść wody, można tak powiedzieć. I temperatura tej wody, jaka tutaj jest, to jest mniej więcej 56 stopni, 54-56 stopni, ale są też gorętsze. Jest tutaj nawet taki jeden onsen, taki publiczny, do którego można wejść. Natomiast jest on za darmo, tylko że nikt za bardzo z niego nie chce korzystać, ponieważ jest bardzo gorący podobno. Nie próbowałem, ale z opowieści tutaj znajomych Japończyków z tego wynika, że jest bardzo gorący. Powietrze tutaj ma strasznie dużo siarki, przez co wszystko pachnie takim właśnie zgniłym jajkiem, takimi ściekami. Oczywiście nie jest to aż tak bardzo intensywny zapach, że to przeszkadza, natomiast jest to na początku nieprzyjemne, ale można do tego przywyknąć. Numery? Numery? Wygląda na to, że można wypić tą wodę tym kubkiem. Naprawdę, woda tutaj czasami jest zielona. Od takich, nie wiem, od minerałów chyba prawdopodobnie, nie? Zielony onsen. W tym sklepie możecie dostać darmowy mandziu i herbatkę. Mandziu to jest taka bułeczka na parze z fasolą anko w środku, tak z czerwoną fasolą. I one są parzone na parze z onsenu.
Przyszliśmy na szybki lunch na katsudon set. I można to porównać do naszego kotleta schabowego na ryżu i jajku, obtoczonego w jajku. No to w ten sposób. Dostaliśmy do tego też udon. No jest oczywiście jeszcze surówka, jakieś dodatki, mamy grzybki. I kiszonki. Krowa nani? Tenkasu. Tenkasu. Tenkasy. I surówka z jabłkiem. Znaleźliśmy onsen dla jajek. どうだろう。でもすごくいいと思う。 Z powodu tego koronawirusa nie możemy spróbować smakołyków, ponieważ nie chcą, żeby się rozprzestrzeniała choroba przez to. Weszliśmy do sklepu jakiegoś, żeby się ogrzać. Jest tutaj taki piecyk. To jest naprawdę zimno i pierwszy raz w zasadzie widzę śnieg na zewnątrz w Japonii. Oh, that's amazing. They To jest chyba jedyne miejsce w Japonii, w którym onsen jest chłodzony w ten sposób. Dlatego to jest takie popularne miejsce. To, co widzicie za mną, służy do chłodzenia onsenu, ponieważ ten, który tutaj wypływa, jest bardzo gorący i nie nadaje się do kąpieli. Więc wszystkie te jakieś rynny za mną służą do chłodzenia tego onsenu. Więc w ciągu każdej minuty przez ten system chłodzący przepływa 5000 litrów wody na minutę. Może Gunma nie słynie z innych rzeczy, natomiast słynie na pewno z onsenów. O, gorące. Ile stopni? Nie wiem. A nie 56? Jakieś 54 stopnie chyba, z tego co pamiętam. Nie wiem ile konkretnie tutaj jest. W tej wodzie jest tak dużo siarki, że woda ma żółty kolor normalnie i jest mnóstwo takiego osadu, nie wiem, z jakichś siarczanów czy z czegokolwiek. Na chemii się tak dobrze nie znam. Teraz będziemy oglądać, jak się chłodzi onsen. Zaraz będzie show. A więc jest to prawdopodobna metoda chłodzenia wody. Przyjdą teraz panie i będą uprawiać rytuał i tymi patyczkami dużymi do lodu będą mieszać wodę, przez co będą składać onsen.
to było ciekawe. Nie sądziłem, że chłodzenie wody może być takie uroczyste. No ale no, było bardzo ciekawie. Tutaj na tych filarach są napisane imiona słynnych ludzi, którzy przyjechali do Kusatsu. Okay. Znalazłem onsen, w którym woda ma 100 stopni i wychodzi z ziemi normalnie. No dobra, może nie miała 100 stopni, ale miała 95 stopni. W każdym razie bardzo gorąca i pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle, że woda wychodzi z ziemi. To w dodatku taka gorąca, no i taka żółta można powiedzieć, no i ten zapach tutaj, naprawdę, ten zapach tutaj jest wszędobylski. Teraz idziemy na onsen się trochę pokąpać, więc może przy okazji wyjaśnię, jak się korzysta z onsenu, ponieważ tam oczywiście nie można kręcić. Tak więc na początku, przed wejściem do onsenu, oczywiście trzeba się wykąpać i to jest tak zrobione, że łaźnie są połączone razem już z samym onsenem. To znaczy, że są takie, można powiedzieć, ławki, krzesełka, takie w rzędach z prysznicami, tak jak w tradycyjnej japońskiej toalecie, tylko oczywiście pomnożone to razy, nie wiem, 30. I wchodząc najpierw się myje, dokładnie wszystko się myje, włosy, całe ciało. Dopiero potem można przejść do onsenu. Tak samo przy wychodzeniu z onsenu też trzeba to powtórzyć i się wymyć dokładnie. I oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie pić onsenu. To jest podstawowa zasada w onsenie. Dodatkowo jeszcze zazwyczaj jest problem, jeżeli ktoś ma tatuaż. Nie jest to mile widziane i zazwyczaj nie wpuszczają ludzi z tatuażami do onsenu. Jest to związane z tym, że ludzie z tatuażami są postrzegani jako członkowie jakuzy w Japonii, ponieważ mafia japońska zazwyczaj jako znak rozpoznawczy ma tatuaże. Całe ciało mają uzdobione tatuażami, więc jak tylko ludzie widzą kogoś z tatuażem, myślą, że jest to członek jakuzy. Dlatego raczej się nie wpuszcza osób z tatuażami. Przed wejściem dalej do dalszej części trzeba zostawić buty w tych szafkach tutaj. I wszędzie potem już dalej się chodzi na bosaka. Właśnie wyszliśmy z onsenu i jestem kompletnie... odpływam. Tam naprawdę mocno relaksuję. Naprawdę polecam każdemu, jeżeli ktoś jest w Japonii, szczególnie w Kusatsu. Polecam, warto spróbować. Na pewno polubicie to uczucie. Zajebiście to działa na mięśnie i ponoć można dużo minerałów przyswoić przez tą wodę, więc polecam. No i to koniec naszej wycieczki do Kusatsu. Każdy już śpi w samochodzie, w onsenie, relaksuje się, więc na razie.